Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokię 225. Pokażę Wam również demontaż i montaż tego telefoniku. Telefonik pochodzi z 2014 roku. Ma już 6 lat. Nie jest takim starym telefonikiem. Na telefon klasyczny. No i tutaj zobaczmy, posiada duży wyświetlacz, jak na telefon klasyczny, 2,8 calowy. U samej góry widzimy tutaj otwór na nasz głośniczek od rozmów, następnie duże klawisze numeryczno-funkcyjne. Na tylnej bocznej ściance widzimy tutaj wygrawerowany napis marki Nokia. Następnie na samym dole widzimy otwór na nasz główny głośnik. U samej góry mamy aparacik fotograficzny, w tym przypadku 2-megapikselowy. Nie jest tutaj wspomagany diodą, ale aparacik tutaj, nawet powiem, że dość dobrej jakości. Na ten 2-megapikselowy aparacik to nawet sobie w miarę tutaj radzi. Oczywiście tutaj nie ma żadnego wspomagania autofokusem, czymkolwiek ulepszonym w tym aparacie. No i widzimy u samej góry mamy tą właśnie wspomnianą diodę, która służy jako funkcja latarki. Tutaj po lewej stronie widzimy również port na słuchawki 3,5 jack, no i port ładowania, ten standardowy, teraz się popularny we wszystkich praktycznie telefonach dotykowych. No i teraz sobie zobaczymy tutaj pod klapką baterii. Tutaj dość ciężko się tą klapkę ściąga. I tutaj zobaczymy sobie podstawowe informacje naszej baterii. Tutaj zobaczcie, bateria w tym telefonie oryginalna to BL4UL i posiada 1200 mAh. No, taka bateria w zupełności w tym telefonie wystarcza na dobre kilka dni intensywnego użytkowania w zupełności. No i zobaczmy sobie jeszcze pod tej nalepką e-mail. Tu mamy Microsoft Mobile. Oczywiście ten telefon był produkowany przed Microsofta po 14 jakoś roku czy 15. No i został wyprodukowany w Wietnamie, ale marka Nokia produkowała również telefony w Chinach, Rumunia, Węgry, Finlandia. Dużo było państw, Niemcy. I tu widzimy dokładny model tego telefonu. To chyba jest model serwisowy, ale tak naprawdę ten model to 225. I tak tutaj mniej więcej wygląda, jeśli chodzi tutaj o podstawowe informacje. No w tym przypadku widzimy, że obsługuje tylko kartę jedną, ale też jest wersja Nokii 225 Dual SIM. I teraz sobie tutaj włożymy naszą baterię, naszą tylną klapkę i zobaczymy tutaj podstawowe funkcje tego telefonu, jak to wszystko wygląda tutaj po włączeniu. Telefon tutaj idealny dla seniora. I wchodzimy sobie tutaj w menu. Zobaczmy, tutaj bardzo szybko się tutaj zalogowało do menu. U samej góry mamy dziennik naszych połączeń. Później nasze kontakty. Muzyka. Budzik. Internet. Oczywiście w tym przypadku będzie dość trochę oporowo korzystało nam się z internetu, ale nie jest to niemożliwe. Nasze wiadomości. Zobaczymy sobie, jakby pisały się wiadomości w tym telefonie. Naprawdę bardzo wygodnie. Duże klawisze czytelne i bardzo tutaj mięciutko klawisze nam działają. Naprawdę bardzo przyjemnie się pisze SMS-a. No i telefon oczywiście posiada słownik T9. Oczywiście podstawa w takim telefonie. No i później mamy Facebook, ale muszę Was tutaj zasmucić, tak samo jak i mnie, bo też korzystałem z tego Facebooka cały czas, ale niestety już chyba od pół roku czy od roku ten Facebook już jest nieaktualny. Już nie możemy skorzystać z Facebooka w formacie Java, JAR, dlatego że został już on wyłączony, no i nie możemy niestety. I musimy korzystać tylko i wyłącznie na wersji klasycznej z naszej przeglądarki. No niestety chyba chodzi o to, żeby wszyscy się przenieśli z telefonu klasycznej na smartfony, żeby kupowali po prostu te badziewie.
No i zobaczymy sobie dalej. Tu mamy Twitter, nasze radio. No radio w tym przypadku, zobaczmy, działa tylko pod podłączeniem naszego akcesoria, czyli naszych słuchawek. Nasze tutaj gierki, no ale w tym przypadku, jeśli chodzi o gierki, to są tylko i wyłącznie w wersji demo. Musimy tutaj wykupić sobie pełną licencję do naszej gry. Także sobie za bardzo nie zagramy bez tutaj wykupienia, tylko i wyłącznie w wersji demo. Tutaj zobaczmy, o, play demo. Także chwilę sobie możemy pograć, a później nam po prostu w połowie meczu nam utnie, no i poprosi o zakupienie właśnie pełnej wersji tej gierki. Nie powiem, bo tutaj dość fajna gierka, jeśli chodzi o piłkę nożną. Fajnie się tutaj dość gra, dlatego że jest wyświetlacz duży, więc fajnie to wszystko wygląda. My sobie z tego wyjdziemy i zobaczymy jeszcze kolejną gierkę. Na przykład Asphalt 6, też tutaj popularna gierka na telefony klasyczne. Chyba to jest najnowsza wersja naszego Asfaltu. Chyba też dla Was ta gierka jest bardzo dobrze znana. No i tutaj jest takie gierki, są już chyba mniej wartościowe. A po prostu mało znane. Ale Assassin chyba jest bardzo popularną gierką. Zobaczymy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o Assassina. Musimy chyba wejść w wersję demo. I kolejna gierka. I ostatnia gierka. Jak widzimy, wszystkie marki Gameloft.
I to wszystkie gierki w tym telefonie. No niestety w tym przypadku musimy sobie tutaj wykupić licencję do tych gierek. No i dopiero wtedy sobie możemy tutaj zagrać w pełnej wersji. Niestety wszystko jest w wersji demo. Ale jak widzieliście, wszystkie są dość fajne. Wydawało się, że nie. Ale wszystkie są dość fajne te gierki, więc sobie możemy tutaj fajnie, ciekawie spędzić czas. No i zobaczymy teraz sobie nasz aparacik fotograficzny. No w tym przypadku mówiłem, że jest 2-megapikselowy. No i zobaczymy sobie takie przykładowe zdjęcie tej mojej dłoni. No i tak tutaj ona mniej więcej wygląda. Zobaczcie, dość dobrej jakości, jeśli chodzi o ten aparacik. Sobie teraz wejdziemy w nasze zdjęcie tutaj. No i wyświetlimy to nasze zdjęcie, które wykonałem aparacikiem. Zobaczymy sobie, czy w ogóle jest opcja tutaj powiększ, ale nie widzimy, tylko usuń szczegóły i ustaw jako tapetę. Ale sobie zobaczcie, że jakość zdjęcia naprawdę jest dość fajna. Takie żywe kolory. Idziemy sobie dalej teraz. Zobaczymy nasze, tu jest wideo, nasze ustawienia, kalendarz, kalkulator, dyktafon, dodatki. No i w tym przypadku zobaczmy, mamy licznik naszego czasu, stoper, latarka. Latarka w tym przypadku nie jest taka mocna, ale na pewno się nam przyda. Zobaczmy. I konwerter jednostek. Tu mamy dość ciekawe jednostki. Temperatura, masa, długość, powierzchnia, objętność, waluta. No i nasze pliki w naszym telefonie. Tu mamy wszystkie te zdjęcia. I jeszcze liczniki. Tu w tym przypadku licznik naszych danych pakietowych, oczywiście internetowych, bądź MMS-owych, połączenia i SMS-y. Tu oczywiście wszystko kasowałem sobie wcześniej. Tu sobie jeszcze sprawdzimy nasze dźwięki oryginalne, jakie zostały ubrane przez producenta. Tu już mamy łączność, zobaczymy sobie po kolei po ustawieniach łączność naszego tutaj tryb samolotowy. To jest fajnie w tym telefonie, nie jak w Ericssonach, że musimy telefon wyłączać, bodajże z tego co pamiętam. Tu sobie po prostu z menu wyłączamy lub włączamy tutaj tryb samolotowy. No i widzimy od razu z automatu mamy tryb samolotowy i tak samo sobie przełączamy ten tryb. Od razu sobie włączamy i od razu mamy już kartę SIM. Następnie nasze Bluetooth. W tym przypadku jest Bluetooth naprawdę bardzo dobrej jakości. Przesyłu danych 3.0. Nasze dźwięki. Posłuchamy sobie teraz oryginalnych dźwięków, jakie zostały ubrane przez producenta Nokia.
To już wszystkie dźwięki w tym telefoniku. Tu już mamy ustawienia naszego wyświetlacza. Tu zobaczmy podświetlenie maksymalnie i minimalnie, żeby oczywiście tutaj naszą baterię odciążyć. Rozmiar czcionki, powiadomienia, profiler, daje godzina, kopia zapasowa, ustawienia naszych połączeń, ustawienia naszego telefoniku, tutaj język, powitanie i oczywiście przywróć ustawienia fabryczne w tym telefoniku. Tutaj bardzo szybko się przywraca ustawienia fabryczne. Zobaczmy kod zabezpieczający 1, 2, 3, 4, 5 i zobaczmy już ustawienia zostały już przywrócone bardzo szybko. I to wszystko, jeśli chodzi tutaj o podstawowe informacje tego telefonu, tej Nokii 225. No i teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku. I już działamy sobie z demontażem tego telefoniku. Do tego będzie nam potrzebne oczywiście śrubokręcik, nożyczki, tutaj podstawowe rzeczy. I oczywiście ściągamy tę klapkę. No i zobaczcie bateryjkę. Następnie tutaj mamy do odkręcenia 4 śrubki. Zobaczcie, tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Odkręcamy je wszystkie. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Wysypujemy sobie je i odkładamy je wszystkie na bok. Tutaj zobaczmy. No i teraz odwadzamy naszą całą tutaj obudowę przednią. Zobaczcie, jak prosto tutaj mamy blokady. Widzimy jedna, druga, trzecia, czwarta. Tutaj najlepiej od samego dołu. Tutaj podwadzamy, troszkę wysuwamy. No i tutaj sobie jedziemy, zobaczcie, delikatnie. Tak samo robimy z drugiej strony. No i widzimy już tutaj przednia obudowa została poprawnie, w bardzo prosty sposób zdemontowana i odkładamy sobie na bok. Teraz mamy jeszcze do odkręcenia dwie śrubeczki. Są to troszkę śrubeczki mniejsze jak wcześniejsze, ale też gwiazdkowe. Tu jest jedna i tu jest druga śrubka. Wyciągamy sobie ten. Nakładamy drugi. Tu jest jedna. I tu jest druga śrubeczka. Tutaj zobaczmy. Odkładamy sobie na bok. Jedna, druga. I teraz zobaczmy, tutaj bardzo prosty sposób podwadzamy ten całe nasze tutaj wnętrzności tego telefoniku. Tutaj najlepiej zobaczmy w tych miejscach, w których są wypustki takie specjalne. No i to możemy robić tutaj narzędziem metalowym, na pewno nic nie uszkodzimy. Tylko oczywiście robimy to delikatnie, podwadzając naszą płytę główną. Tutaj z jednej, następnie tutaj z drugiej strony. No i teraz widzimy, że tutaj wszystkie nasze wnętrzności zostały już poprawnie wymontowane. No i tu zobaczmy sobie, że na tylnym korpusie znajduje się głośnik główny, wibracja, no i tutaj złącza styki od naszej anteny zasięgowej. I tak wygląda nasza płyta główna w tym przypadku. Jak widzicie, tutaj większość rzeczy jest spojone wraz z naszą płytą główną. Tutaj jest złącza naszej baterii, slot karty SIM. Bardzo lubię telefony tylko z jednej rzeczy, jeśli chodzi o demontaż. Dlatego, że tutaj widzimy nasz e-mail jest przyklejony od razu z naszą płytą główną, nie jak w większości starszych Nokii. Musieliśmy to odklejać, jak wymienialiśmy nową obudowę. No i był problem wtedy, musieliśmy to grzać, żeby nie dostało śladów i tak dalej. No i widzimy aparacik fotograficzny. Tutaj złącze ładowania, złącze tutaj naszych słuchawek. Oczywiście wszystko jest wymienne, ale musimy to odgrzewać.
No i teraz tutaj ściągniemy sobie naszą płytkę klawiaturki. Zobaczmy. Tutaj w tym przypadku oczywiście podwadzamy. Ale my taką kartą tutaj, widzicie, ja mam z Virgina, plakietką karty SIM. Tutaj, by nie uszkodzić tych elementów, oczywiście starajmy się to robić delikatnie. Zobaczmy. Tutaj po całej długości. Najlepiej tutaj wcześniej podgrzać sobie grzałką. I wtedy Wam tutaj lepiej odejdzie, ale to musi być naprawdę bardzo mało stopni. No i tu widzimy, już nasza płytka została poprawnie wymontowana. Pod nią tu nie widzimy nic, więc sobie na pewno nic nie uszkodzimy w tym przypadku, więc nie obawiajcie się, tylko jak będziemy to podwadzać, tutaj zobaczmy, to żeby z tej strony tak bardzo nie podwadzać, dlatego że tu tylko widzimy te styki. Zobaczmy, te złącza tutaj, o, tu są te złącza, łącznik płyty głównej wraz właśnie z tą płytką klawiaturki. Tutaj jeszcze wymontujemy nasz wyświetlacz i teraz rozłączymy naszą płytę główną. Tutaj są blokady, tu jest jedna, tu jest druga. Wymontujemy te blokady. Tutaj z jednej i tutaj z drugiej strony. No i zobaczmy tutaj. Bardzo prosty sposób nam weszło. Tu też widzimy naszą płytę. Tą zapinkę od klawiaturki. I jeszcze nam zostało tutaj do wymontowania, nasz wyświetlacz. W tym przypadku ja tu już raz tutaj odklejałem ten wyświetlacz, bo mi się uszkodził w tej Nokii, bo naprawiałem ją. Pamiętajcie, by go odkleić, tutaj musimy z tyłu. Tu widzicie, jest taki otworek. Tutaj wypuszczamy go, jak najbardziej jest to możliwe tutaj, żeby nie uszkodzić, bo on naprawdę jest bardzo delikatny i można go naprawdę bardzo szybko uszkodzić w tym przypadku. Tutaj podwadzamy sobie, o, widzicie, wypychamy go i teraz tutaj wjeżdżamy tą kartą po całej długości i wjeżdżamy na sam dół. O. I bezpiecznie sobie wymontujemy nasz wyświetlacz. Tak on wygląda na zwyczajnych funkcji. I to wszystko. Cześć.